Dzisiaj z profesorem, radcą prawnym Ryszardem Strzelczykiem oraz towarzyszącym nam, znanym Wam już trochę Kubą Zmartwionym, porozmawiamy o tym, co się dzieje, gdy ktoś sprzedaje na przykład mieszkanie w domu, gdzie jest kilka mieszkań, albo gdzie jest nawet tych więcej mieszkań i gdzie poprzedni właściciele z tymi właścicielami pozostałych nieruchomości umówili się na przykład 60 lat wcześniej, to dziadkowie tych właścicieli, że ktoś będzie korzystał z lewej strony ogródka, a ktoś inny z prawej, że ktoś będzie gospodarował sobie na strychu, a ktoś inny sobie w piwnicy może urządzić jakieś piekiełko. No i takich spraw jest zresztą dużo więcej, no bo jakieś komórki lokatorskie, różne rodzaje. I teraz przychodzi nowy kupujący i on może na przykład zacząć, że tak powiem, być awanturującym się o to, że mu ten podział nie odpowiada, jak też przekazać ten podział temu sprzedającemu, kupującemu, przepraszam, jeżeli ktoś inny z współwłaścicieli nagle zacznie twierdzić wobec tej nowej osoby, że to wszystko było nie tak. Problem złożony i wbrew pozorom dotyczy chyba milionów Polaków, no bo tak to wygląda. To nie jest program tego podziału pod użytkowanie nie jest rzeczą taką, która w ogóle nie istnieje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na naszą stronę syment24.pl, gdzie tam różne audycje są o rynku nieruchomości, kursy o rynku nieruchomości i no, panie profesorze, panie radco prawny, jak to jest z tym podziałem nieruchomości dla użytkowania, który dodajmy właśnie jest formalny, czy nie jest formalny? Dzień dobry, witam Cię, Tomku, witam Państwa. On może być formalny, a może być nieformalny. Może zacznę od tego, że jest kilka rodzajów podziałów nieruchomości. Tak naprawdę to wydaje mi się, że 4 podziały. Jeden podział to jest podział geodezyjny, drugi podział to jest podział prawny, trzeci podział to jest podział wieczystoksięgowy, a czwarty to jest właśnie ten podział do korzystania, to jest taki podział umowny, on się po łacinie nazywa quad usum i o nim sobie dzisiaj będziemy mówili. Kilka słów odnośnie tych poprzednich podziałów, to są takie bardzo formalne podziały. No, podział geodezyjny to polega na tym, że z jakiejś jednej nieruchomości, z dużej działki wydziela się mniejsze działki, czyli na przykład jest nieruchomość, która ma 10 000 metrów, i składa się z jednej działki i dzieli się tę działkę, działka numer 4 dzieli się na działkę numer 4 przez 1 i 4 przez 2, czyli dokonuje się w ten sposób podziału geodezyjnego. Drugim podziałem jest podział prawny. Podział prawny polega na tym, że z części nieruchomości wydziela się kawałek i ten kawałek przenosi się na inny podmiot, czyli następuje przeniesienie własności części nieruchomości. To jest podział prawny, inaczej zwany podziałem cywilnym. Żeby dokonać tego podziału prawnego, to najpierw trzeba dokonać podziału geodezyjnego, czyli na przykład jak jest działka numer 4, dzieli się na działkę numer 4 przez 1 i 4 przez 2 i wtedy tę na przykład działkę 4 przez 2 można przenieść aktem notarialnym w drodze umowy sprzedaży czy darowizny na inną osobę. Czyli podział prawny to jest przeniesienie własności części nieruchomości na inną osobę. Kolejnym podziałem to jest podział wieczystoksięgowy. To jest taki dziwny trochę podział, bo tak naprawdę to jest podział księgi wieczystej. Czyli on polega na tym, że mam jakąś nieruchomość, prawda, która składa się z 10 działek i jest dla tej nieruchomości prowadzona jedna księga wieczysta. A ja występuję do sądu wieczystoksięgowego o to, żeby sąd wieczystoksięgowy wydzielił z tej jednej nieruchomości na przykład 10 działek i dla każdej działki założył nową księgę wieczystą i w tej nowej księdze wieczystej wpisał mnie jako właściciela tejże nieruchomości. Czyli tak naprawdę grunt jest ten sam, on nie uległ podziałowi, natomiast on się znajdował w jednej księdze wieczystej, a po tym podziale wieczystoksięgowym on się będzie znajdował w 10 księgach wieczystych, więc jak pójdę na dyskotekę, prawda, to będę mógł tam chwalić się dziewczyną, że mam 10 nieruchomości, bo mam 10 ksiąg wieczystych, a wcześniej miałem tylko jedną, ale to jest cały czas ten sam grunt. I ostatnim podziałem, no to jest ten podział właśnie quad usum, to jest podział do korzystania. I odnośnie do podziału quad usum, do podziału do korzystania,
No to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie mamy budynek, w budynku znajduje się kilka mieszkań, każdy właściciel mieszkania ma swoje, jest właścicielem mieszkania, ale są jakieś części wspólne, z których oni teoretycznie wspólnie powinni korzystać, czyli na przykład jakieś piwnice, jakieś komórki, miejsca postojowe. Jeżeli przed domem jest ogródek, to powinni korzystać wspólnie z tego ogródka, ale to korzystanie byłoby utrudnione, bo jeżeli wszyscy będą korzystali z jednej piwnicy, to tak ma niewielki sens. W związku z tym współwłaściciele dokonują właśnie takiego podziału quad usum, czyli podziału do korzystania, czyli umawiają się wspólnie odnośnie do tego, że właściciel lokalu numer 1 będzie korzystał na przykład z piwnicy numer 1, właściciel lokalu numer 2 będzie korzystał z piwnicy numer 2, właściciel lokalu numer 3 z piwnicy numer 3 i tak dalej. Ktoś tam będzie korzystał z lewej części ogródka, ktoś tam będzie korzystał z prawej części ogródka. I ten podział, ta umowa, ona nie dzieli tej nieruchomości na mniejsze nieruchomości. Tu nie ma podziału prawnego, tylko to jest właśnie podział co do sposobu korzystania. I teraz nasuwa się pytanie, czy ten podział jest wiążący? I odpowiedź jest taka, między nami, czyli między tymi współwłaścicielami, którzy się umówili, że tak będą korzystali z tej nieruchomości wspólnej, to on jest wiążący. Ale nasuwa się pytanie, czy on jest wiążący w stosunku do następców tych osób. Czyli jeżeli ja jestem właścicielem mieszkania i korzystam z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że korzystam z miejsca postojowego numer 1, gdzieś położonego w piwnicy czy w podziemiach tego budynku, i ja sprzedam tobie, Tomku, ten swój udział, czyli sprzedam mieszkanie i udział w tej nieruchomości, to pytanie jest takie, czy ty musisz się stosować do tego sposobu, czy nie musisz, czy ty jak kupisz ode mnie mieszkanie i udział w nieruchomości wspólnej, to możesz sobie na miejscu numer 2, miejscu numer 3 i 4 parkować. Tak? Jeszcze zadam pytanie, zgłaszam się do pytania, bo chciałem trochę też utrudnić. W praktyce to bardzo często wygląda tak, że jeżeli dla uproszczenia, wyobraźcie sobie, że budynek składa się, tam są 2 mieszkania w tym budynku, dwie osobne nieruchomości lokalowe i one są równe sobie w powierzchni, te 2 nieruchomości lokalowe, a ta działka i te pozostałe części budynku, czyli ten strych, ta piwnica, powinny być, przysługują we współudziałach proporcjonalnych do powierzchni, teoretycznie na razie mówię i zgodnie z prawem, po 50%. Oni mają taki sam udział jak w tej powierzchni użytkowej, która jest równa, jak powiedziałem, dla uproszczenia. Ale teraz przecież ci ludzie mogą się umówić w ten sposób, że ci użytkownicy tego budynku, czasami to byli dziadkowie obecnych użytkowników, w ten sposób, że ktoś będzie korzystał na przykład z 80% piwnicy, ale w ogóle nie będzie korzystał ze strychu, bo ten strych sobie połączy z mieszkaniem ten, kto mieszka na górze, a ten, kto mieszka na dole, to sobie zrobi zejście z mieszkania i tam zrobi jakieś piekiełko. Poza tym uznają, że na przykład ten, co mieszka na parterze, to ma większy dostęp do ogródka, bo on ma po prostu wyjście z tego mieszkania, może zrobić sobie na taras i wyjście do ogródka. Do czego prowadzę? Do tego, że ten właśnie podział dla użytkowania, on wcale nie musiał odpowiadać dokładnie procentowo udziałom tych poszczególnych właścicieli nieruchomości w tej nieruchomości wspólnej. Ktoś mógł dostać więcej, ktoś mógł dostać mniej i oni nawet chyba nigdy nie weszli w spór, bo jak się pogodzili kiedyś tam 60 lat temu, to potem następne pokolenia po prostu często akceptują ten podział. No i właśnie teraz przychodzę ja albo jakiś inny, Kuba zmartwiony, on kupił ten udział w tym domu i czy on może przeciwko temu protestować? To chciałem tylko dodać, żebyś uzupełnił swoją odpowiedź. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. A to prawnik jak mówi, że to jest dobre pytanie, to znaczy, że nie wie jak odpowiedzieć. Akurat częściej wiem jak odpowiedzieć, a mianowicie tak. Ten nowy nabywca, ten nabywca tego udziału musi stosować się do tego podziału
co do sposobu korzystania, jeżeli o nim wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Tak brzmi artykuł 221 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że podział do korzystania, on jest wiążący dla następców, no bo teoretycznie jak kupiłeś ode mnie nieruchomość, to mógłbyś powiedzieć, no dobrze, jesteś współwłaścicielem i dlaczego masz się stosować do jakiejś umowy, którą ja zawarłem ze swoimi tutaj sąsiadami, współwłaścicielami. Przecież ta umowa to jest inter partes, czyli tylko pomiędzy nami. Więc dlaczego ona ma ciebie wiązać, prawda? I ty się do niej nie będziesz stosował. I teraz czy musisz, czy nie. I przepis mówi, że musisz się stosować, jeżeli o niej wiedziałeś lub z łatwością mogłeś się dowiedzieć. No i teraz konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć, czy ty wiedziałeś, ewentualnie co gorsza, czy mogłeś się z łatwością o tym dowiedzieć. Dlatego moja sugestia jest taka, żeby taki podział co do sposobu korzystania ujawniać w księdze wieczystej. Dlatego, że jest to możliwe na podstawie chyba artykułu 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Możliwe jest ujawnienie tego. To się wpisuje do działu 3, bo to jest pewien sposób obciążenia tej nieruchomości wspólnej, do działu 3 tej nieruchomości wspólnej wpisuje się sposób korzystania, czyli że ta nieruchomość wspólna obejmuje na przykład ogródek i z tego ogródka strony korzystają w ten sposób, że właściciel tego udziału korzysta z tej części ogródka, a ktoś inny z innej części ogródka. Jeżeli się dokona tego wpisu w dziale 3 Księgi Wieczystej, to ten, kto nabędzie taki udział, nie będzie mógł się zasłaniać tym, że o tym nie wiedział, bo księgi wieczyste są jawne. W księdze wieczystej jest przepis, który mówi, że księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów, czyli jest domniemanie, że każdy z nas zna wszystkie wpisy we wszystkich księgach wieczystych w Polsce. I ponieważ nie można zasłaniać się, to jakbyś nabył ode mnie taki udział i powiedziałbyś, że tym współwłaścicielom, że ty nie wiedziałeś o tym, że ja korzystam tylko z miejsca numer 1 i będziesz chciał korzystać z 3 miejsc, no to oni wtedy powiedzą tak, to nie jest prawda, bo ten sposób korzystania jest wpisany do Księgi Wieczystej, a pan nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w Księdze Wieczystej. Czyli rada, wniosek, wpisywać ten podział do Księgi Wieczystej, bo to po prostu uchroni nabywców czy właścicieli tych poszczególnych udziałów przed ingerencją osób, które nabędą później udziały i będą negować. Będę ci życie komplikował, bo zresztą chyba podobnie jest właśnie z komórkami, czy tam z takimi piwnicami. Ktoś ma mieszkanie, a do tego mieszkania tam przynależy prawo korzystania z komórki lokatorskiej numer X na przykład. Ale, i to jest wpisane, to jest w aktach notarialnych, to gdzieś tam sobie krąży i można to poznać. Ale w praktyce też bardzo często te takie stare, zwyczajowe podziały, czyli podziały takie, które jak mówię, no często dziadkowie zrobili, tych obecnych właścicieli, nie były wpisane, bo to ktoś po co miał chodzić do ksiąg wieczystych, jak się Kazio dogadał z Wojciechem i oni sobie razem ustalili kiedyś, jak to będą korzystali, to było akceptowane zawsze. I teraz, jeżeli kupujesz taką nieruchomość i widzi, to powinieneś ją przede wszystkim dobrze obejrzeć. Być może ten sprzedający powinien cię również poinformować o tym, że jest taki podział i być może, jeżeli to nie było wpisane w Księdze Wieczystej, to może przy akcie notarialnym powinno być zaznaczone, że zostałeś poinformowany, że jest taki podział. No to jest pytanie, ale też jest wtedy tutaj sprzedający, kupujący jeden z lokali, ale jest ta trzecia strona, czyli ten, który tam powiedziałbym siedzi w tym drugim lokalu, no i co, czy on też to musi potwierdzić ten podział, czy też powinni ci ludzie sobie na przykład przed aktem, ten nowy nabywca i tak dalej, wejść w jakąś interakcję między sobą, żeby później po prostu nie było zbędnych nieporozumień. No to jest też dobre pytanie, bo oczywiście to powinno być wpisane do aktu notarialnego, jeżeli sprzedający na przykład mieszkanie korzysta z jakiejś konkretnej komórki, no to powinno być to wpisane do aktu notarialnego, ale czasami może być tak, że ja spotykałem takie sytuacje, gdzie sprzedający wcale nie był zainteresowany tym, żeby
ujawnić sposób korzystania temu nabywcy, bo ten nabywca wtedy nie kupiłby od niego tego mieszkania na przykład. Czyli co, nie chciał się przyznać sprzedający, że jest nie chciał się przyznać sprzedający do tego, że na przykład on z tego ogródka nie może korzystać, bo lat temu 20 umówił się tak, że będzie korzystał z piwnicy i już nie będzie korzystał z ogródka, bo z ogródka korzysta ktoś inny. I taka umowa jest zawarta. I teraz jest potencjalny kupujący, któremu się ogródek podoba, no i on jak chodzi, ogląda tę nieruchomość, no to przede wszystkim łakomie patrzy na ten ogródek, bo jest ławeczka, bo jest drzewko i tak dalej. I w ogóle nie wie o tym, że ten sprzedający nie może korzystać z tego ogródka. I teraz ten sprzedający, jak zauważy, że kupujący jest tym ogródkiem zainteresowany i że być może to przeważy w zakresie zakupu, no to może się nie chcieć chwalić. Jak się nie pochwali, to tamten kupujący naprawdę o tym nie wie, że nie będzie mógł z tego ogródka korzystać i rzeczywiście wtedy służy mu roszczenie o korzystanie. Jeżeli to nie jest wpisane do księgi wieczystej, tej nieruchomości wspólnej, no to naprawdę może się zasłaniać tą nieznajomością. I oczywiście może być jakaś forma roszczenia, dochodzenie od tego sprzedającego, że on wprowadził w błąd, no ale to w żaden sposób nie ratuje tych innych współwłaścicieli, prawda, którzy korzystają z tego ogródka i ich interes jest, tak jak ty powiedziałeś, osoby trzeciej interes. Oni nie są stroną tej umowy, no ale ta umowa ich dotyczy w tym sensie, że coś mają, co im zostanie później zabrane. Dlatego w ich interesie jest, bo wtedy ten nabywca może powiedzieć, no tak, to trzeba było to ujawnić w księdze wieczystej. Mieliście prawo ujawnić to w księdze wieczystej. Jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo nasuwa się pytanie, w jakiej formie musi być ta umowa o sposobie korzystania zawarta. I tu Sąd Najwyższy się wypowiadał wielokrotnie i o dziwo, najczęściej robi się to w formie aktu notarialnego, bo się później ujawnia w księdze wieczystej. Zresztą ten sposób korzystania co do miejsc postojowych, co do piwnic, komórek, on najczęściej jest dokonywany, ta umowa jest najczęściej zawierana przy okazji czynności rozporządzających, przy okazji ustanawiania odrębnej własności lokali przez dewelopera i tak dalej. Więc najczęściej jest to w formie aktu notarialnego, ale nie jest to wymóg taki bezwzględny, bo Sąd Najwyższy wielokrotnie przesądzał, że umowa o sposobie korzystania może być zawarta w dowolnej formie. Co więcej, nawet może być zawarta w formie dorozumianej, czyli per facta concludentia, w sposób dorozumiany, prawda? Czyli jeżeli są 3 piwnice i ten korzystał z tej piwnicy, ten korzystał przez całe lata z tej, a ten korzystał z tej trzeciej, no to w sposób dorozumiany została zawarta umowa o sposobie korzystania i na tej podstawie oni mają prawo dalej korzystać tak, jak korzystali. Czyli nawet w sposób dorozumiany można taką umowę zawrzeć. Czyli tak z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś z Was by kupował taką nieruchomość, był nabywcą takiej nieruchomości, gdzie jest ileś lokali i ktoś Wam mówi, dobrze, tutaj mam tą komórkę, ale tego nie ma nigdzie wpisanego w księdze wieczystej, albo widzicie, że tu jest jakiś ogródek, który jest na przykład jakimś jeszcze małym płotkiem podzielony, albo nie jest tym płotkiem, to bardzo dobrym zwyczajem byłoby, jeżeli tych na przykład właścicieli, współwłaścicieli tych lokali sąsiednich jest mało, jeżeli to jest mały dom, no to pójść i się po prostu zapytać, powiedzieć się, proszę Państwa, ja bym chciał tu kupić, poznać swoich przyszłych sąsiadów, jaki jest podział, porozmawiać z nimi, bo to jest też taki szpiegownia trochę i sprawdzanie, weryfikowanie tego, co mówi nam sprzedający, któremu, jak powiedziałeś, niekoniecznie zawsze zależy na tym, żeby powiedzieć prawdę kupującemu, tak? Tak, i to jest dobry sposób, to jest sposób taki trochę analogiczny do nabywania od deweloperów mieszkań. Też czasami warto pójść bo w umowie deweloperskiej tam deweloper ma obowiązek w tym prospekcie informacyjnym zamieścić informacje o dokonanych już przez siebie 3 ostatnich inwestycjach i to też dobrze jest tam pojechać i
i zapytać panią czy pana z pieskiem, który tam spaceruje, jak ten deweloper się zachowywał, jak ona to kupowała, czy ten pan to kupował, prawda? I jak pan się zrobi, czy pani zrobić czerwona jak piwonia ze złości na samo wspomnienie, to już wiadomo, że chyba nie warto z tym deweloperem podpisywać umowy. Więc tak, to jest dobry sposób. Natomiast jeżeli nie jest ujawniony w księdze wieczystej ten sposób korzystania, no to warto go przynajmniej wpisać do tej sytuacji, no, w której ten sprzedający nie ukrywa tego faktu, wpisania do aktu notarialnego chociażby, bo czasami jest tak, że ten podział jest nieujawniony w księdze wieczystej i notariusz ma wątpliwości odnośnie co do tego, czy może występować z wnioskiem o ujawnienie sposobu korzystania. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo poważne rozbieżności odnośnie do tego, czy ten sposób korzystania powinien być, ta umowa o sposobie korzystania powinna być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli, czy też może być na przykład tylko przez większość, jak to jest duża wspólnota mieszkaniowa, czyli obecnie powyżej 3 lokali, dawniej 7, dzisiaj 3, powyżej, to czy wystarczy większość, prawda, że jest jakaś uchwała i na podstawie tej uchwały jest 100 mieszkań, prawda, 80% osób wypowiedziało się za tym, żeby dokonać podziału w taki sposób i ten podział został dokonany. Niektóre sądy, tutaj taki jest trochę regionalizm, ja spotykałem sądy w różnych częściach Polski, niektórych sądy wieczystoksięgowe uważają, że to każdy współwłaściciel musi taką umowę podpisać. To trochę paradoksem jest, bo to przecież przy 100 mieszkaniach to nigdy nie każdy nie podpisze, chociażby ze względu na nieobecność, na chorobę, ktoś tam zmarł i postępowanie się toczy spadkowe, więc czasami to jest niewykonalne wręcz. A w niektórych sądach wieczystoksięgowych wystarcza tylko no, większość i uchwała, że większość tak postanawia i tutaj notariusz może mieć wątpliwości co do tego, czy ten wniosek nie zostanie oddalony, a oddalony wniosek no to nie jest marzenie notariusza. W związku z tym może się obawiać o oddalenie, zresztą dla tego klienta też to będzie niekorzystne. Poza tym jeszcze jest rzecz już taka ostatnia, którą powiem, że jak jest na przykład sprzedawana nieruchomość i przy okazji ma być wpis, no to jest duża operacja sprzedaży i no nikt nie chciał, żeby w czasie tej operacji jakieś oddalenia były, czy odmowy wpisu. Więc często bywa tak, że no nie ma tego wniosku ujawnienie sposobu korzystania, to chociaż odnotujmy to w akcie notarialnym, że tak strony oświadczają sprzedający, że korzysta no, w taki sposób. Ja dodam, że w tak swojej praktyce to podobne sprzedaże miałem i to powiedziałem, to nie jest zjawisko jakieś jednostkowe, to dość często występują te sytuacje i jeżeli ci właściciele tych wszystkich poszczególnych lokali mieszkalnych byli zgodni, a nie były te podziały wpisane do księgi wieczystej, to doprowadzało i dawało się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w dniu, w którym była zawierana ta umowa sprzedaży nieruchomości, żeby oni również przyszli i jakimś osobnym aktem, nawet jeszcze na przykład ten stary właściciel z tymi poprzednimi, tymi innymi sąsiadami zawarł takie porozumienie dotyczące podziału z wnioskiem do księgi wieczystej i to w zasadzie było robione po to, żeby też ten kupujący normalnie nieruchomość mógł mieć księgę wieczystą bez złożonego wniosku w momencie aktu notarialnego, no bo to by wyłączało jak gdyby tą rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych, a żeby on też kupił i żeby to było pewne. To jest bardzo zresztą ważne. Ja naprawdę Państwa tutaj uczulam na ten problem, bo powiem szczerze, jak ktoś obraca nieruchomościami i tam są jakieś współwłasności, to powyżej 7 współwłaścicieli zawsze miałem gwarantowaną sprawę sądową i spór między tymi współwłaścicielami. Zasada, że jak mogę zaszkodzić, to zaszkodzę,
to jest dość popularna zasada w Polsce i chyba to sam widziałeś w obrocie nieruchomościami. Tak, wielokrotnie. Ja tylko jeszcze może tutaj widzą taką informację przekażę, to jest cenna informacja, że Sąd Najwyższy wypowiedział się już wiele lat temu, ale to takie cenne orzeczenie jest, że ten sposób korzystania, co prawda to nie jest prawo majątkowe, w tym sensie, że ten sposób korzystania to jest jakiś stan faktyczny, że faktycznie ja korzystam z tej części, ty korzystasz z tej części, ale on jest na tyle silny, że nawet się go dziedziczy. Czyli jak zawarłem umowę o sposobie korzystania i korzystam z tego miejsca parkingowego i umrę i na przykład moje dzieci w spadku nabędą to mieszkanie, to one mają prawo korzystać z tego, czyli ono jest, ten sposób korzystania jest w istocie rzeczy dziedziczny, czyli przechodzi na spadkobierców. To jest bardzo ważna informacja. No to jest bardzo ważna informacja, bo tak naprawdę podkreślamy sytuację, że to jest taki ten podział do użytkowania, to jest podział, no właśnie, formalny i nieformalny zarazem, bo zanim nie idą udziały w nieruchomości, może on zupełnie, można sobie wyobrazić taką absurdalną sytuację, że ludzie mają równe udziały we współwłasności nieruchomości, ale do jednej osoby należy 90% ogródka, czy tam 90% strychu, czy jakichś innych części wspólnych budynku, co nie powinno być, bo powinno być właśnie proporcjonalne do tych współudziałów. Za tym też tak naprawdę to chyba idą również obowiązki w utrzymaniu tej nieruchomości, czy nie? No, przede wszystkim tutaj dodać można, że umowa o sposobie korzystania może być odpłatna, czyli strony mogą się umówić w ten sposób, że ponieważ jest tylko jedno miejsce garażowe, a są 2 mieszkania, prawda, i ty będziesz korzystał, no to korzystasz jak gdyby ponad swój udział, w związku z tym będziesz ponosił miesięczną czy tam roczną opłatę, jednorazową albo taką powtarzającą się cykliczną. Także można się umówić też odnośnie do płatności. Najczęściej jest tak, jeżeli to jest wspólnota mieszkaniowa, która powstała w drodze wybudowania nieruchomości przez dewelopera, no to najczęściej jest tak, że za ten sposób, za to miejsce parkingowe czy miejsce postojowe ci nabywcy zapłacili temu deweloperowi, w związku z tym już nie płacą na rzecz wspólnoty. Natomiast jeżeli to jest podział, który jest dokonywany później, no to mogą być odpłatności, bo jak jest budynek i w budynku jest 50 mieszkań, a tylko 20 miejsc postojowych, a wszyscy mają samochody, niektórzy po 2, no to wtedy wspólnota może wprowadzić opłatę. Krótko mówiąc, pamiętajcie, że jest to podział, z którego jednak warto czasami skorzystać i bardzo często się korzysta, bardzo często macie z nim do czynienia w obrocie nieruchomościami i mam nadzieję, że nasz gość wyjaśnił problemy podstawowe związane z tym właśnie podziałem nieruchomości do użytkowania. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, prawo, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, bo chętnie robimy te audycje pod Wasze zapotrzebowanie. Przypominam też przy okazji, że na przykład wspierający zawsze dostają więcej, mają dostęp do większej ilości filmów. Zachęcam do wspierania kanału. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Do widzenia.